Jak się pasja zaczęła, to jest, no, nawet nie umiem tego powiedzieć, ale cała historia jest zabawna, bo cofając się w czasie do pierwszej klasy liceum, gdzie w liceum na wigilie klasowe kupowaliśmy sobie prezenty, jak to w każdej chyba szkole bywa. I wylosowała mnie koleżanka i koleżanka mówi, co mam ci kupić, bo chciałaby mi kupić coś fajnego. A krótko wcześniej byłem z rodzicami w Kaliszu, w markecie, i to był jedyny kiosk, gdzie były zagraniczne gazety. I przechodząc koło tego kiosku zobaczyłem VW Scenę. I VW Sceny były jedynki. A miałem akurat Golfa jedynkę, którym jeździłem na co dzień, 70 rocznik. Fajne auto. I mówię, o kurczę. A gdzieś tam zawsze słabostka do tych takich aut zmienionych była. I jak ta koleżanka, wracając do pytania, pyta, co chciałbyś dostać na klasową linkę? Ja mówię, Sławka, tam w Kaliszu jest taki sklep, jest taka gazeta. No takie było na lajcie rzucone, ona nie powiedziała dobra. Ale kiedy mieliśmy wigilię szkolną, otwarłem paczkę, patrzę i jest. I tą gazetę wertowałem strona po stronie rok. I ten jeden numer jest w domu. I tak to się zaczęło. Były jedynki, potem chciałem wygody, wziąłem Passata, potem wróciłem gdzieś tam do jakiegoś Caddy, którym zrobiłem 300 km, sprzedałem to auto, bo nie miałem z nim żadnej więźni. Długo nie było nic, a jak pojechaliśmy do tej Belgii i kupiłem busa, to po prostu wiedziałem, że to jest to, że nie czułem się lepiej, nie czułem się pewniej, zaraz wszystko wróciło. Nie? Miałem takie marzenie, że chciałbym tak iść na zlot, gdzie każdy samochód mi się będzie podobać. Każde auto będzie fajne, bo tak z reguły nie jest. I jak większość pomysłów, jadąc do pracy rano, po prostu był strzał. Lokalizacja, przejeżdżając tutaj 5 razy w tygodniu koło MCT, po prostu w jednym momencie spojrzałem na to jest dobre miejsce, tu można coś zrobić. Z chłopakami, z resztą ekipy, mówię, słuchajcie, jest taki pomysł, tak dalej, reszta oczywiście nie, gdzie zlot na zaproszenia, nie ma takiej opcji, jak to w ogóle będzie wyglądało i tak dalej. Nie, to się uda, to się musi udać. Wiedziałem, że po prostu tak będzie. Nie? Masz takie rzeczy w życiu, że po prostu czujesz, że choćby nie wiem, co ci mówili, wiesz, że tak będzie, że to jest dobrze, tak? Taki po prostu taka wena, nie wiem, nie umiem tego nazwać, taka energia, którą po prostu wiesz na 100%, mógłbyś się dać pociąć, ale wiesz, że to się uda. No i udało się to przeforsować. Nic mnie nie ruszyło. Nie było momentu zwątpienia, że te zaproszenia, że może z tego zrezygnować. Nie było, po prostu wiedziałem, że to jest, tak musi być i to jest gwarancja sukcesu. Nie interesowało mnie, że ktoś nas tam nie lubi, obrazi się i tak dalej. Tak? W ciągu 10 lat perspektywy Wagiventu możemy spojrzeć, że to jest jakiś tam mój rozwój osobisty i spojrzenie na scenę. No? 70% ludzi, którzy zawsze przyjeżdżają, to już są dobrzy znajomi. I niektórych ludzi znam sprzed 12-13 lat i wiem, że przyjeżdżają tylko do Żerkowa w takim gronie i nigdzie indziej się nie mogą spotkać. I jest mi żal na przykład nie robić czegoś dla nich, żeby była ta okazja się spotkać, bo za parę lat znowu już będziemy starsi, każdy będzie miał dzieci, rodziny i praktycznie nigdzie nie będzie już jeździć i to po prostu wszystko może się okazać, że umrze, a tak się ułożyło fajnie, że ten Żerków jest po prostu taką płaszczyzną, gdzie wszyscy przyjeżdżają i wszyscy się mogą spotkać, bo sam wiesz, że nawet we Wortersy jest problem się spotkać, nie? Mimo że dużo ludzi jeździ już teraz. I mówię do Patryka kilka tygodni temu, tak miałem myśli, mówię, Patryk, termin na przyszły rok jest zarezerwowany w Żerkowie. Nie wiem, co będzie, jak to będzie wyglądało, 10 kończymy w tym formacie, jaki jest, bo mówię, może być kłopot za rok, żebyśmy sprostali, a nie chciałem, żeby poziom zlotu upadał w oczach ludzi, bo ci, którzy przyjeżdżają więcej lat, by zauważyli, że po prostu tu jest mniej, tego jest mniej, to jest niżej. I to by było po prostu takie upadające, nie? Takie trochę po prostu chylące się ku ziemi, nie wiadomo, jak by to się skończyło. Dlatego byśmy 10, kropka, a jak chcemy coś robić, to niech to będzie już coś innego, że te 10 eventów przejdzie do historii w jakiś tam sobie sposób naszej, czy w ogóle ludzi, nie? No i co? Widzimy się za rok. W jakiś sposób.